Prawdopodobnie największa rewolucja, która dotknie nas wszystkich w perspektywie pewnie najbliższych tygodni maksymalnie, kiedy wejdzie to już do Polski, czyli AI Mode od Google'a. Google wywraca stolik do góry nogami, głównie dlatego, że traci ogromną ilość ruchu. Być może kojarzycie AI Overview, tak? Czyli takie podsumowanie googlowskie, które nam po prostu tak piszemy zapytanie i ona wyświetla jakąś tam odpowiedź na to konkretne pytanie. I to oczywiście w Polsce już mamy, to już działa, funkcjonuje. Natomiast AI Mode to 2 levele wyżej. AI Mode wygląda w następujący sposób, że kiedy zadamy mu konkretne zapytanie dotyczące tego, jak na przykład szukam, jakby nie mamy w ogóle wyszukiwarki. W momencie, kiedy wpisujemy zapytanie do Google'a, on wygląda jak ChatGPT, wpisujemy tam za swoje zapytanie i w tym momencie dostajemy odpowiedź. Partnerem kanału jest UseMe, portal do rozliczeń dla freelancerów, Viral Media, produkcja i obsługa kanałów YouTube, Hostinger, bezpieczny i tani hosting dla Twojej strony. Opowiadam o tym dlatego, że ten AI Mode, który wymienia totalnie zasady gry, jeżeli chodzi o korzystanie z wyszukiwarki, bo zamiast dawać linki na start, daje gotowe odpowiedzi. Nie ma linków, nie ma top 10, nie istnieje coś takiego w przypadku AI Mode. Po prostu dostajemy od razu gotową odpowiedź, ewentualnie od razu linki, które możemy sobie podejrzeć. To powoduje, że na przykład branża SEO i na przykład tysiące czy setki ludzi, którzy wcześniej żyli z pozycji, tak naprawdę w tym miejscu mogą zacząć zwijać manatki, ponieważ po prostu w najnowszym modelu Google'a, który prawdopodobnie wejdzie powszechnie do użyciu, po prostu nie ma top 10. Po prostu nie istnieje tego typu jak lista wyników wyszukiwania, bo po prostu gadamy sobie z AI-em, dostajemy wyniki. To bardzo mocno wymienia też do góry tryby na przykład związany z e-commerce'em, ponieważ w momencie, kiedy zaczynamy, tak wygląda ze Stanów mniej więcej podgląd AI Mode, w momencie, kiedy zadajemy zapytanie, które jest obarczone, czy jest powiązane z jakimś zapytaniem handlowym, na przykład, że chcę coś kupić produkt, torebkę, cokolwiek innego, to teraz nie wyświetlają się już Google Shoppings jak wcześniej, czyli listing po prostu najpopularniejszych produktów z tej kategorii, ale wyświetla to w zupełnie inny sposób, w formie takich kafelek bardziej pinterestowych. Ten model jest coraz bardziej widoczny, również pod kątem wyszukiwania kontekstualnego, kiedy szukamy jakiegoś produktu nie w oczywisty sposób, nie dość, że dostaniemy krótkie podsumowanie, znowu bez żadnych linków. Nie mamy top 10, nie mamy wyników, mamy wyniki, które są rzekomo produktowe, natomiast oczywiście trudno na to nie spojrzeć, za chwileczkę będą to po prostu produkty z reklam, po prostu z Google Adsów, dawniej Google AdWords. W dodatku Google rozwija też bardzo mocno swoją usługę Google Shopping, która polega na tym, że wrzucasz swoją fotkę, ona automatycznie jest w stanie na twojej fotce pokazać, jak będziesz wyglądać w konkretnych ubraniach, na przykład, bo najczęściej jest wykorzystane w kontekście ubrań, i na dole masz od razu przycisk kup teraz. Od razu przenosisz się do sklepu internetowego, który to kupujesz. Dlaczego to takie istotne? No bo to zwróćcie uwagę, że teraz jeżeli zdjęcie nie będzie dostosowane do warunków tego, na przykład Google Shopping, to one się to po prostu nie będą sobie wyświetlały. Ci, którzy będą mieli odpowiednie packshoty, wyświetlać się tutaj będą. Jeżeli nie będziemy mieli odpowiednio opisanych produktów i odpowiednio skonfigurowanych elementów pod nowy algorytm AI Mode oraz nie będziemy mieli elementów związanych z Google Adsami, które zmienią znowu swój format, to znowu nie będziemy widoczni w Google. I to jest coś, co w Stanach Zjednoczonych jest już testowane na bardzo wysokim etapie, łącznie z tym, że bardzo często pojawiają się elementy jak tracker, tak, czyli poszukiwanie i śledzenia ceny oraz kupowanie na poziomie samego Google'a bez wchodzenia w ogóle do sklepu internetowego, zero klikiem. Jeszcze głębiej zero klik wchodzi. To już działa w Stanach na wielu kontach. Ja osobiście na 2 swoich kontach przez VPN-a również mam podgląd do tego typu zmian. Tam się codziennie coś zmienia, modyfikuje i zmienia, więc to trudno jeszcze jednoznacznie ocenić ostatni wygląd, natomiast idzie to ewidentnie w taką stronę, że coś takiego jak search przestaje istnieć. To ogromna zmiana na rynku, to ogromne zmiany do przyzwyczajeń handlowych. Ale dlaczego też o tym opowiadam? No bo trudno nie zgodzić się, że ChatGPT, w sensie wydaje się na poziomie biznesowej, że ChatGPT popełniłby ogromną głupotę przy takiej ilości, miliardowej ilości zapytań, z których wiele z nich dotyczy zapytań zakupowych, aby nie wykorzystał tego potencjału, gdzie mówimy tu o miliardach złotych każdego wręcz tygodnia, czy dolarów każdego miesiąca. Zwróćcie uwagę, kiedy teraz zapytacie Google'a o zestawienie i porównanie najlepszych alternatywnych słuchawek, na przykład do AirPodsów, to on świetla go w formie linków takiego podglądu. Jak bardzo kusiłoby umieszczenie w tym miejscu jednego z napisem reklama. Wydaje się to ruch biznesowy bardzo oczywisty. Co prawda na razie, jak sobie zobaczycie, to od razu mamy podpowiedź ChatGPT wybiera produkty niezależne, dowiedz się więcej. Natomiast no, wydaje się być oczywistą koleją rzeczy,
że prędzej czy później przy takich zapytaniach, skoro Google będzie tak robić, no to również wydaje się, że ChatGPT prędzej czy później po te pieniądze po prostu się schyli, no bo to oczywiście wymaga ogromnej inwestycji, ogromnego zespołu, natomiast w kilku miejscach już pojawiają się tego typu trendy, czy przypadkiem umieszczanie tutaj właśnie linków w tym miejscu, na przykład kiedy polecane modele są w Polsce, czy nie umieścić tutaj jakiegoś podświetlonego na przykład na żółto z dopiskiem ads. Okazuje się, że chociaż oczywiście jest to uproszczenie w formie ChatGPT, no ale on jednak ma największy zakres, że faktycznie aktualnie nasze mózgi zaczynają pracować inaczej. Co ciekawe, już mamy na to konkretne badania, które mówią nam o tym, że w momencie, kiedy zaczynamy nałogowo korzystać z ChatGPT, to po pierwsze się od tego uzależniamy, to znaczy trudno jest nam korzystać i ja sam po sobie mam odruch. Jeżeli zastanawiam się nad czymkolwiek, to najpierw klikam jeden skrót klawiszowy, odpalam ChatGPT, zadaję mu pytanie, sczytuję odpowiedź. Wszystko jest tak długo dobrze, jak on nie halucynuje. Natomiast pamiętajmy, że ChatGPT, również Gemini, czy Claude, czy Grok, czy wszyscy inni, no ich celem jest zapewnienie najlepszego możliwego UX-u, czyli takiej przyjemnej funkcji korzystania z tego, w związku z czym on nigdy wprost nas nie skrytykuje, nigdy wprost nie powie, że robimy błąd, czy nigdy wprost nie powie, że jesteśmy głupi zadając tego typu pytanie. Dlatego tam czujemy się tak przyjemnie, dlatego czujemy się tak tam bardzo miło, bo właśnie tego typu algorytmy są do tego przygotowane. Natomiast no właśnie, to też pozbawia nas takiego krytycznego myślenia, no bo jeżeli w 99 na 100 przypadków ChatGPT się nie pomylił, no to w sytuacji, w której się nagle raz pomylił, to tego nie zwracamy na to uwagę. To bardzo ciekawe badania z MIT, warto się z nimi zapoznać. Powoli zaczynamy mieć coraz więcej danych związanych z tym, co tam dokładnie się w świecie internetów dzieje, jak sztuczna inteligencja na nas wpływa. Na razie to ciekawostka, bo jeszcze nie wiemy, ale podobnie jak wpłynęły ekrany na rozwój dzieci i na to, jak one zaczęły uczyć się nowych rzeczy, tak prawdopodobnie ChatGPT również będzie zmieniał sposób korzystania z internetu i naszych zdolności poznawczych. Anthropic, jako ta najbardziej ludzka firma, przynajmniej tak się reklamująca, że chce być też najbezpieczniejszą firmą i chce ogromny kłaść nacisk właśnie na komfort użytkownika, opracowali niedawno, to jest bardzo świeży news, bardzo świeżą informację o tym, że faktycznie Anthropic został wykorzystany do bardzo dużego cyberataku, w którym łącznie ze stronami rządowymi, tak 17 różnych organizacji, w tym organy rządowe, zostały z wykorzystania właśnie takiego vibe hackingu okradzione z ilości danych. W dodatku tam pojawiały się też kwestie groźb karalnych, okupów i tak dalej. No, mówi się o tym, że to prawdopodobnie były spółki czy firmy związane z północno-koreańskimi agentami. Na razie jeszcze nie ma jednoznacznych informacji. Wiemy, że Anthropic to zatrzymał, usprawnił, poprawił, wypuścił taką informację, zapewnił pewne luki. Przyznam się też do tego wprost, jest bardzo dobrą praktyką, a wcale nie taką bardzo mocno oczywistą. Natomiast no, faktycznie pojawia się to pewne zagadnienie, w której no, jak zwykle najsłabszym elementem danego systemu jest człowiek, a dzisiaj, co wam zaraz chwileczkę też pokażę, w bardzo nietrudny sposób można doprowadzić do sytuacji, w której faktycznie takie elementy jak rozmowa z człowiekiem po drugiej stronie, jak rozmawianie z nim na czacie, mailem równocześnie może kosztować mniej niż kilka eurocentów i doprowadzić do sytuacji, w której faktycznie człowiek jest atakowany z każdej możliwej strony i gdzieś w końcu może z jakichś danych się wykruszyć. Pojawia się sporo opracowań mówiących nam o tym, że agenci AI nie powinni doprowadzać do sytuacji, w której są oni bezpośrednio zastępowani. To znaczy, że zastępowani są ludzie tam na końcu. To się dzieje, no ale w praktyce, żeby dobrze zastosować AI, dobrze zastosować agentów AI, potrzebujemy najpierw odpowiednio spisanych procesów. Trochę z was mam okazję już współpracować w ramach mojej usługi KAO, gdzie pracuję z przedsiębiorstwami wdrażając do nich sztuczną inteligencję. Sam pracuję w kilku firmach, w których pracując 10 czy 20 godzin miesięcznie jestem w stanie zastąpić 4 czy 5 osobowy zespół, ale tak naprawdę największym wyzwaniem, z którym się dzisiaj mierzę, jest to, że spółki i firmy, przedsiębiorcy nie mają procesów. W związku z czym trzeba je stworzyć i kiedy zaczynamy je tworzyć, to tak naprawdę okazuje się, że sam fakt spisania pewnego procesu, na przykład obsługi zamówień, obsługi klienta, jakości obsługi tego klienta, kiedy ten proces zostaje spisany, to okazuje się, że tak naprawdę można to dosyć łatwo automatyzować. Więc to nie jest winne AI, tylko to są winne firmy, które tych procesów nie zrobiły wcześniej, bo dało się to rozwiązać od wielu lat różnego rodzaju automatyzacjami. No, znam mnóstwo firm, które na przykład korzystają z jakiegoś Excela w ramach swojej bazy kontaktów, w ramach bazy CRM-owej. No i w momencie, kiedy jest tam człowiek, który przepisuje z notatnika do jakiegoś Excela dane i się okaże, że firma zacznie korzystać z CRM-a, no to ten człowiek, który przepisywał dane z notatnika do Excela jest niepotrzebny. Tak? Czy to jest wina sztucznej inteligencji? Zupełnie nie. Natomiast faktycznie okazuje się, że dobrze wdrożone automatyzacje pozwalają oszczędzić czas, zarówno pracy zespołu, jak i ludzi, natomiast one go często
nie zastępują. Nie? Jeszcze kilka słów o innowacjach. To Sam Altman, który już zapowiedział GPT-6. Między innymi tak oczywiście on uważa, trochę robiąc sobie teraz takiego człowieka, który wie wszystko, który podkreśla, że ChatGPT powinien pamiętać więcej i że to będą najbardziej rozwijalnym elementem usługi, żeby teraz każdy czat, każda rozmowa stawała się elementem naszego systemu, żeby każdy miał swojego czata w sposób spersonalizowany, który będzie wiedział o nas wszystko, który będzie o nas pamiętał i rozumiał, kim jesteśmy, jaki jest nasz styl, czego chcemy, czego nie chcemy. No na tej podstawie mówi się też o tym, że wtedy pojawia się pewna kwestia potencjalnej świadomości. Niezmiennie nie wiemy, czym świadomość jest, ale jest to z takich elementów, czy ta świadomość swojego otoczenia, możliwość analizy tych danych, mówi się wtedy, że to może być właśnie takim elementem jakiejś właśnie kolejnego etapu rozwoju. Równocześnie, co bardzo ciekawe, sam Altman w tym samym oświadczeniu tak naprawdę zaczął sobie zaprzeczać, ponieważ jeszcze przy premierze ChatGPT wersji 5, którą zapowiadał wielokrotnie, mówił o tym, że to będzie rewolucja, jakiej nigdy wcześniej nie było i że będzie to coś, co totalnie zniszczy system i że będzie to prawie już AGI, czyli już prawdziwa sztuczna świadoma inteligencja. Tymczasem opinie są bardzo negatywne na temat takiego ChatGPT. Ta rewolucja nie została dowieziona. Tak naprawdę jest to zoptymalizowany model, który równocześnie już w tym samym momencie, czyli chwilę po tym, jak został on opublikowany, został znerfiony, czyli trochę jak w grach. Miał on potężne możliwości przez pierwsze 2 tygodnie, a dzisiaj staje się leniwy. Czyli ten współczynnik effortness, to żeby mu się chciało, bardzo mocno spadł i możemy to teraz mocno zauważyć, że aktualnie te modele radzą sobie gorzej. Ja osobiście coraz rzadziej korzystam z ChatGPT przy tych bardziej wymagających zadaniach. Pokażę wam teraz jedno zdjęcie, ponieważ jedną z najciekawszych rzeczy, którą aktualnie obwieścił Google, jest Nano Banana. Nano Banana będzie elementem, który pojawia się teraz wielokrotnie. Nano Banana to naprawdę bardzo ciekawy sposób nazywania swoich produktów, więc Nano Banana jest najnowszą ich innowacją. Co bardzo ciekawe, jeżeli jeszcze o tym nie wiedzieliście, to możecie korzystać z najwyższych możliwych dostępnych wersji Gemini'a zupełnie bezpłatnie w ramach AI Studio. Jeżeli wejdziecie sobie na stronę aistudio.google.com, to z wszystkich dostępnych możliwych funkcji, które ma aktualnie nowe Gemini w wersjach najwyższych płatnych, możecie korzystać zupełnie bezpłatnie. Jest oczywiście pewien haczyk. Wszystkie dane, które tam wrzucacie, są z definicji traktowane jako dane treningowe. Więc nie wrzucać tam prywatnych danych lub takich danych, których nie chcielibyście, żeby one wyjrzały światło dzienne, ale na przykład Nano Bananę można już zacząć testować, bo Nano Banana to bardzo ciekawy, nowy, innowacyjny model do tworzenia grafik i naprawdę jest bardzo ciekawy. No i teraz pokażę wam tutaj taką propozycję, tak, mamy sobie zdjęcie, on mnie teraz odchudził na tym zdjęciu w porównaniu do zdjęcia poprzedniego. Następnie poprosiłem go, aby zmienił tło i poradził sobie z tym bardzo dobrze, czyli po prostu usunął tło i dodał nowe tło. Następnie w tym jednym fragmencie dorzucił jeszcze tam widok na Tajlandię, a następnie usunął wszystko i zmienił to na Mount Everest, no i na przykład wymienił to jeszcze na agentów AI, którzy wykonują rzeczy, już zaczął flickerować na twarzy, zaczął już coś bzikować. No jeżeli to was nie ekscytuje i powiecie, Michał, no bez przesady, jakby no czym ty się tutaj jarasz, to przypomnę, że kilka miesięcy temu, lat temu, tak wyglądały grafiki generowane przez sztuczną inteligencję. Byliśmy dumni z tego powodu, że sztuczna inteligencja jest w stanie wygenerować tego typu obrazek i byliśmy przekonani, że to już najwyższy możliwy poziom realizmu. To są tak samotny dom w lesie, no to byliśmy przekonani, że już nigdzie dalej z takimi modelami nie dojdziemy, że to już jest po prostu cudowna zmiana i że to już jest super. To jest, słuchajcie, zaledwie kilkanaście miesięcy temu, może 3 lata temu, 4 lata temu, kiedy pojawiły się pierwsze tego typu modele. Natomiast Nano Banana ma dużo więcej ciekawych funkcji. Na razie, podobnie jak w poprzednich wersjach, nie radzi sobie z tworzeniem napisów. W języku polskim w szczególności robi błędy, literówki, nie wiadomo dlaczego. I bardzo ciekawe jest też to, jak ChatGPT obeszli ten model i że ich napisy są bardzo czytelne i bardzo prawidłowe. Jest to bardzo ciekawe technologicznie, no ale już jeżeli poprosimy go o zmodyfikowanie tego zdjęcia na zrobienie miniaturki, to zaczyna sobie z tym całkiem nieźle radzić. No to są oczywiście początki tego systemu, mamy go właściwie do 2 dni na Banana, więc ciężko jest stwierdzić, jak to dokładnie będzie wyglądało, ale trzeba przyznać, że widzę w tym całkiem niezły potencjał, że jak przyjrzycie się krawędziom, to one są dobrze powycinane, są dobrze zmodyfikowane. No moja twarz, powiedzmy, nie jest bardzo podobna do mnie, ale też jest zmodyfikowana całkiem ciekawie. Oczywiście mam mnóstwo artefaktów, mnóstwo błędów i pewnie jeszcze jakąś chwilę to zajmie, nim to będzie działało bardzo dobrze, ale bardzo ciekawa perspektywa, zupełnie nowe narzędzie. Perplexity wypuściło asystenta osobistej sztucznej inteligencji, czyli nową zupełnie przeglądarkę i zupełnie nowy sposób jej funkcjonowania. Jest to przefascynujące. Testowałem ją dzisiaj bardzo intensywnie, bo dostałem dostęp do demo, jest tylko dostępna na zaproszenie. I na przykład jedno z zadań, które ona dostała, było znajdź najtańsze loty w grudniu na 5 dni do Rzymu.
I Perplexity w formie takiego agenta, z którym dyskutujemy sobie tutaj po prawej, wykonał wielokrotny research akurat w tym przypadku Skyscannerze i na tej podstawie znalazł faktycznie najtańsze możliwe loty. Co odrobinę mnie przytłoczyło, że działa to tak bardzo dobrze, że faktycznie przeszukiwanie przeze mnie osobiście tego okazało się być mało produktywne. Spróbujmy sobie zrobić jeszcze w ten sposób, że spróbujemy pokazać, jak to wygląda w trybie rzeczywistym. Znajdę najtańsze loty w styczniu na 5 dni do Rzymu. W momencie, kiedy zadajemy takie tylko zapytanie, to on w trybie asystenta w pewnym sensie przejmuje naszą stronę, czyli to, co dokładnie ma sobie zrobić. Ja w tym momencie nic nie klikam, rączki mam tutaj, a on sobie następnie sam w formie takiego agenta zaczyna przeszukiwać tą stronę, robiąc screeny, sprawdzając dane, porównując informacje, sprawdzając zakresy, modyfikując wszystkie te zapytania, więc trzeba przyznać, że to jest coś, co naprawdę mi osobiście odebrało mowę, bo w porównaniu do trybu agenta ChatGPT, który trwa długo, który trwa nieciekawie, to tutaj ten koment robi niesamowitą robotę, bo właściwie, jak widzicie, w jednym kliknięciu my możemy teraz pójść do dowolnego innego miejsca, w sensie nie musimy na to patrzeć, możemy sobie pójść do na przykład innej strony internetowej, przeglądać tam sobie informacje lub cokolwiek innego, a on w tym czasie robi nam tego typu porównanie. No i mamy podsumowanie, wylot w czwartek 1 stycznia, powrót 5 291 zł, najtańsza opcja dostępna na innych 412 z Warszawy Modlin o tej godzinie i od razu mamy tutaj podsumowane, w razie czego możemy jednym kliknięciem sobie do tej opcji wrócić i on od razu nam tutaj to, co znalazł, porówna od razu możliwością przejścia do koszyka. Coś niesamowitego. Z takich innych ciekawostek, jak można to wykorzystać, to w momencie, kiedy mamy na przykład otwartego maila, podkręcamy sobie fragment tekstu, agent automatycznie ten tekst tutaj rozpoznaje w tym miejscu, zadajemy mu komendę, na przykład napisz mi maila o orientacyjny koszt i on natychmiast to robi i przygotowuje wiadomość, którą możemy sobie skopiować albo od razu kliknąć OK, wyślij i on tą treść sobie zmodyfikuje. Kimi to bardzo ciekawe rozwiązanie z Chin tym razem i bardzo ciekawe, że jest to narzędzie, które ma nowy feature, możliwość generowania prezentacji. Aż kusiło mnie dzisiaj tą prezentację poprowadzić w ten sposób, ale oszczędziłem wam tego. Mój prompt całkowicie, który został zadany tej aplikacji, to stwórz prezentację na temat AI nowości, nowych funkcji, nowych newsów i tak dalej. On zrobił sobie bardzo konkretny research, czyli poszukał sobie konkretnych stron internetowych, zebrał z tego wszystko, następnie przygotował sobie copy, czyli pozbierał wszystkie informacje, które tutaj są potrzebne w taki sposób, a następnie w ostatnim kroku pozwolił mi wybrać jeden z kilkunastu prezentacji, wyglądów tych prezentacji i już w tym momencie cała ta prezentacja została przygotowana, czyli mamy sobie podział na finanse, na security, na edukację i tak dalej i wszystkie informacje tu po prostu przygotował i wkleił. Ta prezentacja można byłoby w takim wersji powiedzieć, że jest gotowa do publikacji. Jest to też bardzo ciekawe, bo tak naprawdę jednym kliknięciem możemy sobie tutaj ten cały layout zmieniać, dostosowywać czy modyfikować, żeby nam to wyglądało ładniej i czytelniej. Wydaje się to być bardzo ciekawym narzędziem, jeżeli ktoś potrzebuje w korpo szybkiej prezentacji, bardzo nie chce mu się robić, to też warto. I teraz trochę moja prywatna zajawka, rzecz, która mnie się ekscytuje, jaram i uważam, że jest to rozwiązanie przyszłości. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale niestety na rynku globalnych narzędzi technologicznych, takich jak telefony komórkowe, nic się nie dzieje. Mamy tylko wyłącznie prostokątne urządzenia, które nie bardzo robią jakąś wielką rzecz i jakoś nie podjarowywują mnie niezwykle bardzo i korzystam na co dzień z Folda 5, pojawił się Fold 5 i 7, jedyne co się zmieniło to, że jest trochę cieńszy, więc mnie jakoś to bardzo mocno nie ekscytuje. Ale na rynku, które moim zdaniem się zmieni zaraz bardzo dużo, to są tego typu okulary jak Rockit Max, czy inne tego typu narzędzia. Rockit akurat zwrócił moją uwagę z kilku względów. Kosztuje niecałe $300 w tej najwyższej możliwej wersji. Testowałem kilka tego typu okularów, one jeszcze nie są doskonałe, one działają w kilku różnych modelach, natomiast ten faktycznie wygląda na to, że ma tego typu ekrany, które robią naprawdę rewolucję, bo jak sobie spojrzymy na ich akcje na Kickstarterze, bo to jest w ogóle kickstarterowy produkt, to niezwykle ciekawie wygląda to, że one, teraz jakby mamy dwie technologie AR-u, czyli z jednej strony mamy ekran, który po prostu wyświetla sobie rzeczy, albo przy bokach okularów w tym miejscu i w tym miejscu mamy rzutnik, który rzuca nam obraz na okulary. Więc powiedzcie, czy korzystalibyście z tego typu okularów, które na przykład mogą w trybie rzeczywistym wyświetlać wam tekst osoby, która opowiada na przykład w innym języku. W trybie rzeczywistym widzicie napisy, nie na YouTubie, tylko w żywym życiu, pod człowiekiem, niczym w Cyberpunku, na żywo jego napisy są tłumaczone. Ale możemy tam wrzucić nawigację, możemy tam zrobić powiadomienia z aplikacji. Faktycznie zapowiada się, ten Rockit jest rzeczą, która jest zupełnie nowa. Chyba się pokuszę o zakup i potestowania. Wydaje mi się, że
tego typu narzędzia będą narzędziami przyszłości. Trochę zaczepię o temat newsowości medycznej, bo to AI w medycynie pojawia się bardzo często. Jedną z takich rzeczy, które przynajmniej w mojej bańce grucha wszędzie, to to, że zostały wymyślone stetoskopy AI, które w ciągu 15 sekund są w stanie wykryć 3 choroby serca w bardzo szybkim tempie. I to urządzenie zostało już wprowadzone w 200 poradniach w Londynie. I radzi sobie bardzo dobrze. Szybko rozpoznaje błędy, rzadziej się myli niż człowiek. Kolejna technologia, która wchodzi na co dzień. W mojej bańce ten news pojawił się bardzo często, że faktycznie została to duża rzecz zrobiona, że to już działa, że to już funkcjonuje, że to jest tam po prostu, nie chcę powiedzieć, że na co dzień używane, no ale że faktycznie jest to taka ogromna zmiana narzędziowa, która no, działa dużo lepiej niż człowiek. Kolejna. I to jest to, o czym mówiłem wcześniej, że AI nie zastępuje człowieka, ale staje się bardzo fajnym narzędziem w rękach człowieka, dzięki czemu on może pracować szybciej i efektywniej. Autopromocja KAO, czyli Chief AI Agents Officer, to jest moja innowacyjna usługa. Moje hasełko to za najniższą krajową zatrudniasz mnie i wielu moich agentów. Aktualnie nie mam już miejsca na wrzesień, żeby współpracować z nowymi klientami, więc jeżeli chcielibyście wdrożyć agentów na sztuczną inteligencję u siebie w organizacjach, to serdecznie zapraszam na tą stronę. Tam jest cały model mojej pracy wyjaśniony, tego w jaki sposób mogę moich agentów dla Was powdrażać i jak mogę Wam pomóc w tej pracy. Idea jest bardzo prosta. Zatrudniasz mnie za najniższą krajową, a zostajesz mnie i moich ludzi. Więc moja specjalizacja w tym modelu to wsparcie w zakresie sprzedaży, marketingu i właśnie AI w organizacjach, więc serdecznie zapraszam. A idąc do praktyki, duża zmiana. Fujitsu, to jest news, informacja prasowa z 27 sierpnia. Fujitsu zaczyna opracować platformę opartą na agentach AI dla sektora branży medycznej, aby usprawnić komunikację. Nazywam to Orchestra AI Agent. Jest tam kilku agentów opisanych właśnie w takim samym modelu, którzy mają usprawnić pracę branży medycznej. Fujitsu, to trudno nie przedstawiać firmy, gigantyczna firma, która znana jest właśnie w szczególności z narzędzi medycznych i mają ich naprawdę bardzo dużo. I są to zarówno takie, które mają wesprzeć na tym poziomie healthcare, w sensie całą jakby tą ludzką część obsługi, wszystkie elementy związane z optymalizacją pracy w szpitalach czy placówkach medycznych oraz co najważniejsze oczywiście w kontekście Patient Experience 3.0, czyli dbania o pacjenta, czyli tego, co dzisiaj jest takim modelem na rynku bardzo popularnym, to zadbać przede wszystkim o pacjenta i to ten pacjocentryzm postawić na środku, żeby to właśnie pacjentowi żyło się lepiej. Kiedy zobaczymy to w Polsce? Jeszcze trochę, nie napalajmy się, moi drodzy. To jest agent, nad którym teraz też sobie aktualnie pracuję, czyli multiplatformowe przygotowanie kontentu. Zasada działania jest bardzo prosta. Zaczynamy pracę na formularzu. Zdaję pytanie o słowo kluczowe i tekst, ewentualnie znajduję sobie URL artykuł, który mnie zainteresował. On na tej podstawie zaczyna te dane sobie przetwarzać, szukając w Google albo w Gemini'u, albo w czacie GPT, korzystając z gotowych narzędzi, dostosowuje content do tych wszystkich elementów, następnie ten content przygotowywuje i zatwierdza do mnie do review, a następnie przetwarza to przez kolejne algorytmy, robiąc grafikę, robiąc dystrybucję, wysyłając na Facebooka, Twittera, Facebooka czy LinkedIna w taki bardzo spójny sposób. Następnie jeszcze podsuwamy do tego podsumowanie, jak ilość aktywności i te działania robią się naprawdę bardzo imponujące, czy bardzo ciekawe, jak one działają szybko. Ale co jest tutaj takim elementem, który chcę Wam pokazać jako bardzo element ekscytujący, dlaczego jest to bardzo ciekawe. To jest mój inny artykuł, mój inny agent, słynny Bloguś, czy też Boguś, który pisze teksty na mojego bloga. No i teraz bardzo często pojawiała się taka obawa, czy ten Boguś napisze teksty wystarczająco dobre i jak teraz doprowadzić do sytuacji, w której ktoś korzysta z tego agenta, na przykład w naszych firmach, coś robi, a my chcielibyśmy mieć na to wpływ czy kontrolę. W tym modelu było to widoczne w tym miejscu, w którym następuje approve content, natomiast w moim agencie działa to w następujący sposób. No, wykorzystamy sobie tekst, który tutaj już napisałem wcześniej, czyli napisz artykuł na temat pracy freelancera. To wersję czatu ja mogę udostępnić klientowi, czyli klient może widzieć sobie to, czy osoba, z którą pracuje, to w takiej formie, po prostu prostego czatu, w którym po prostu mogę sobie rozmawiać z tym agentem, mogę to wysłać mojemu pracownikowi, dokładnie tak zrobiłem, żeby on takie artykuły mógł sobie wymyślać z tego agenta, korzystać bez logowania się do platformy agentowej. Ja ten chat teraz wykorzystuję tutaj w lewym dolnym narożniku i po prostu daję mu komendę, napisz artykuł na temat SEO w pracy freelancera. Dam Enter i to, co teraz się dzieje, to on pobiera sobie dokładne elementy techniczne, jak ten agent powinien zostać przygotowany. To znaczy sprawdza sobie, w jaki sposób powinien pisać. Dla uproszczenia tego, żeby mój pracownik wiedział, co z tym zrobić, wszystkie te elementy przygotowałem sobie w Google Docsach. Więc kiedy pracownik zedytuje sobie jednego Google Docsa, to ten artykuł zacznie być pisany zupełnie inaczej. Jest też taka kwestia właśnie wejścia w odpowiednią rolę, w odpowiedni treść artykułu, w streszczenie tego artykułu, w wygenerowanie obrazku i prompt, w jaki sposób obrazek ma być generowany, i od razu treść do newslettera.
Co bardzo ciekawe, przynajmniej to mnie ekscytuje, może was niekoniecznie, ale mnie ekscytuje, cały mój blog jest skonstruowany na wersji bazy wektorowej PinCode. To znaczy w praktyce, że ona jest kontekstowo, agent dokładnie rozumie kontekstowo, o czym może znaleźć jaki artykuł na moim blogu. Są one masowo zrzucone do jednej konkretnej bazy, które kontekstowo na podstawie zawartości są ze sobą zrozumiałe. W związku z czym on będzie w stanie w artykule, który przygotuje, nie tylko napisać artykuł, ale odwołać się też w bardzo bezpośredni sposób do innych moich artykułów, je podlinkowywać. No i to teraz dzieje się tutaj ciekawego, to, że w momencie, kiedy tekst został przygotowany, został on wysłany do kodu, który przerobi to z pseudo.js-a na prawdziwego JS-a, czyli JavaScript, JSON-a, którego później możemy agregować, wysyła dane raz do czata GPT, żeby wygenerował obrazek i te dane są teraz wysyłane, a dokładnie rzecz mówiąc są przygotowywane do wysyłki, do WordPressa, do publikowania tego na moim blogu. Ale to, co chcę wam dzisiaj pokazać, bo tego typu agenta mogę wam napisać, czy skopiować na wasze potrzeby i pisanie tego typu artykułów zajmuje dosłownie kilka sekund. Możemy tu też fajnie pobawić się technologią. To funkcja, którą chcę pokazać, to jest właśnie send approval. Znaczy, w momencie, kiedy ten artykuł zostanie napisany, to nie zostanie opublikowany, dopóki ja nie dostanę potwierdzenia. I oczywiście zrobiłem to tuż przed tym kolem na potrzeby chwili, żeby pokazać bardzo szybko, w jaki sposób ta usługa może działać. W momencie, kiedy on sobie przejdzie przez te wszystkie konkretne kroki, to na moim mailu po prostu pojawi się jeden konkretny mail z zapytaniem o akceptację wykonania tego typu pracy. No jak w tym momencie dostałem maila, trzeba zaakceptować artykuł. Oczywiście, teraz zrobiłem to zupełnie na szybko, tylko po to, żeby to zrobić, ale oczywiście cała zawartość tego artykułu może tu być wklejona. Jeżeli ja kliknę teraz approved, to tak naprawdę dopiero w tym momencie on zostanie OK, dziękuję, lecę sobie z tym dalej, agent pójdzie sobie dalej i pewnie w ciągu kilku sekund, już został opublikowany w tym momencie ten artykuł i artykuł jest w pełni przygotowany. To, co jest tutaj dla mnie ekscytujące ponownie, to, że grafika została wygenerowana całkowicie przez AI, czy to zostało wygenerowane przez AI, podsumowanie tego artykułu jako streszczenie zostało przygotowane przez AI, pojawiły się źródła do tego konkretnego artykułu, skąd brał statystykę i dane, bo takie rzeczy ma dokładnie zrobione w modelu, ale też odwołuje się do konkretnych innych artykułów na moim blogu, właśnie dzięki temu, że to jest baza wektorowa. Marcin integruje rzeczy sobie z hurtowni, pobiera sobie do swojego sklepu e-commerce'owego produkty. W tym przypadku są to urządzenia Maca, no i takie opisy dostaje od hurtowni. No i one są nieprzesadnie ekscytujące, a nawet powiedziałbym, że są dosyć nudne i nieciekawe i dosyć trudno je czytać. No i teraz oczywiście moglibyśmy wsadzić człowieka, który będzie to brał, kopiował, przekopiowywał lub w jakikolwiek sposób modyfikował te teksty lub je przepisywał, nie? Pomiędzy, że one są nieprawidłowo z polskimi literami, whatever. To po prostu nie zrobione tak, jak powinno być. A dzięki temu agentowi, zaraz pokażę wam dokładnie, jak on może wystartować i działać, jeszcze zobaczę, czy na pewno mogę pokazać. Dzięki jednemu kliknięciu nie edytuję tego produktu, to jest produkt na żywo, chciałem wam pokazać tylko, jak wygląda tekst wejściowy. Tekst wyjściowy z agenta jednym kliknięciem. Dzisiaj wykonanie dla 70 produktów zakosztowało nas jakieś $3. W ten sposób wygląda sobie cały opis wykonany, czyli właściwie w perspektywie jednego konkretnego kliknięcia został przygotowany cały tekst. Wszystkie teksty są poprawione, zredagowane, dostosowane do języka polskiego i przygotowane w formie zarówno Allegro, jak i dystrybucji na pozostałe kanały właśnie w sposób wizualny i działający tak ciekawie. W dodatku, kiedy te produkty zostały opisane i przygotowane jako poprawione, zostały przeniesione z zakładki szkicy do WordPressa oczekujący na przegląd. Teraz Marcin może sobie wejść, zobaczyć, jak ten artykuł, ten konkretny produkt wygląda i zaakceptować jego publikację. Wcześniej planowaliśmy automatyczną publikację tych produktów, ale nam to troszeczkę bruździło, no bo jeszcze nie wiemy dokładnie, jak ten agent będzie działał, funkcjonował. Tutaj mamy inny przykład. Teraz pokażę wam na żywo, jak to działa. Mamy tu i guess 4G. Tak wygląda dostarczony tekst od hurtowni. Czyli on sobie jakoś tam jest modyfikowany, jakieś jest tam znaki HTML-owe, no źle to wygląda, nie możemy z tego skorzystać, więc to, co teraz go poprosimy, mojego agenta, to mamy tu dwa modele działania. Możemy znowu skorzystać z czata, w tym jak wkleimy ID produktu, to po prostu cały proces zostanie wykonany automatycznie, albo możemy po prostu poprosić naszego agenta, aby pobrał dowolną ilość produktów ze sklepu internetowego i według tego, co dokładnie sobie ustaliśmy, je zmienił. Więc teraz na żywo wam spróbuję to pokazać, jak zwykle na żywo zazwyczaj rzeczy się psują, ale mam nadzieję, że tym razem pójdzie to OK, więc klikam po prostu wykonaj i agent sobie w tym konkretnym momencie wchodzi do WooCommerce'a, pobiera wszystkie produkty, znalazł tylko 2 produkty w szkicach, to prawda, następnie stworzył z tego zmienną ID produktu, pobrał sobie opis produktu z hurtowni, pobrał sobie obrazki dostarczone razem z tym produktem, pobrał sobie template'kę, czyli to, jak ma docelowo to wyglądać i teraz z pomocą w tym momencie ChatGPT wersji 4.0 ten tekst zostaje przetworzony produkt po produkcie. Czyli zajmuje mu to tam powiedzmy około minuty na jeden produkt, żeby go skończyć. Tak wygląda to w tym momencie. Po kliknięciu odśwież. Mam nadzieję, że nic się nie wykoleiło.
i mamy pięknie przygotowany opis tego konkretnego produktu. Teksty są zmienione, zmodyfikowane, poprawione pod SEO. To, co jest jeszcze bardzo ciekawe, to, że ten agent w tym samym momencie, kiedy wykonuje ostatni krok, w tych zmianach, które tutaj pojawią się w JavaScriptie, dokonuje też zmian związanych z SEO, czyli w kontekście, gdybyśmy teraz ten produkt sobie edytowali, to nie dość, że tutaj został bardzo dobrze przygotowany tekst, to zostały też poprawione na przykład kwestie pod SEO, czyli na przykład sam tytuł SEO został przygotowany i poprawiony. Nie? I to wszystko, co mamy dzisiaj dla Was przygotowane. Prasówka przez najnowsze narzędzia, najnowsze zmienne, które się dzieją, najnowsze, świeże newsy. Mam nadzieję, że Wam się podobało, więc proszę łapkę w górę, subskrypcję lub cokolwiek tam innego tam się teraz może zadziać.